Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie, witamy nasze słuchaczki i naszych słuchaczy. Tę rozmowę nagrywamy dla Was w ramach projektu Empatia dla Empatycznych. Finansowany projekt jest ze środków Erasmus+. I takim głównym celem tego projektu jest to, żeby wspierać osoby, które wspierają inne osoby. To jest bardzo często bardzo trudne, wymagające, obciążające, oczywiście dające też wiele satysfakcji zadanie i jednocześnie są pewne też tam rafy, które warto ogarniać. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym w porozumieniu język żyrafy, czym w koncepcji porozumienie bez przemocy jest język żyrafy. Trochę rozszyfrujemy tą żyrafę, ona ma taką charakterystyczną skórę, ma dużo różnych centek, poprzyglądamy się tym różnym centkom, co to jest, o czym to jest i w jaki sposób my, osoby, które wspierają inne osoby, możemy rozmawiać ze sobą językiem żyrafy, tak bardzo praktycznie. Ja nazywam się Magdalena Cieślak, jestem na co dzień trenerką umiejętności osobistych i społecznych oraz psychoterapeutką w nurcie Gestalt i to oznacza, że zadanie wspierania innych jest moim chlebem powszednim i mierzę się ze wszystkimi aspektami wykonywania tego zawodu, zarówno z tymi dającymi satysfakcję, jak i z tym, że czasami czuję się obciążona, zmęczona i jest mi trudno, bo ludzie przynoszą ze sobą trudne tematy i one jakoś też na mój poziom energii wpływają. Do porozmawiania o języku żyrafy zaprosiłam Katarzynę Romaniuk i chciałabym, Kasiu, żebyś przedstawiła się i powiedziała kilka słów o sobie, jak ty wspierasz innych, kim jesteś. Dzień dobry, witam Was wszystkich. Tak jak powiedziałaś, Magdo, wspieram przez mediację, przez coaching, również przez prowadzenie warsztatów i spotkań w formule kręgów najczęściej, kręgów dialogowych, kręgów empatycznych. Szczególną moją troską i uwagą w ostatnim czasie są kręgi kobiet oparte na empatii, gdzie dzielimy się empatią, dajemy sobie empatię, słuchamy empatycznie, można by powiedzieć, kąpiemy się w empatii. I jeszcze jedną czynnością, która jest wspierająca i od wielu lat jest głęboko w moim sercu zapisana, jest to prowadzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci neuroróżnorodnych. Na spotkaniach tych grup rozmawiamy o rozwoju w spektrum autyzmu, ale również rozmawiamy o komunikacji, kontakcie z osobami neuroróżnorodnymi, ale przede wszystkim o kontakcie ze sobą. Bardzo dziękuję. Tak, dużo pracy na rzecz innych, więc też słyszę, i też wiem to po prostu o tobie, że jest to taki też twój chleb powszedni, to wspieranie i cieszę się, że mamy różnorodne doświadczenia. Cieszę się, że też, bo będziemy miały się czym podzielić z naszymi słuchaczami i słuchaczkami i cieszę się też jeszcze z innego powodu, że rozmawiam z tobą, bo mamy też wspólne doświadczenia wokół porozumienia bez przemocy i ja osobiście doświadczyłam bardzo takiej wysokiej jakości tego, jak ty pracujesz i jak ty wspierasz i zaprosiłam ciebie do rozmowy o języku żyrafy, bo właśnie kiedy ty wspierałaś mnie w trudnej sytuacji dla mnie związanej z interakcją z innymi osobami, to właśnie miałam takie poczucie, że siedzi przede mną żyrafa i że to jest dokładnie to, czego ja potrzebuję w tej sytuacji, żeby pójść dalej. Więc oczywiście to jest dla mnie bardzo ważne, żeby powiedzieć, to doświadczenie jest dla mnie bardzo ważne i dla mnie jest też bardzo ważne, teraz tak sobie wiesz, jak o tym myślę, o tym doświadczeniu, to sobie myślę tak, że po tym jak mediowałaś między mną i dwiema moimi koleżankami, to co ty zrobiłaś i też to ileś cię kosztowało, to dało ileś satysfakcji, bo to się dobrze skończyło, przyniosło pozytywne rozwiązania i porozumienie między nami, ale też sobie tak myślę, kurczę, co zrobiłaś potem dla siebie, żeby zadbać po tym wysiłku o siebie. Więc też tą perspektywę otwieram, bo o tej perspektywie właśnie tutaj będziemy chciały głównie porozmawiać. Okay. Dobra, to Kasia, gotowa jesteś, żeby zaczynać? Tak, mogę Ci powiedzieć, jak to jest właśnie z moim
miejscu, kiedy decyduję się wspierać innych empatią. No może też inaczej, ale można empatią. I dla mnie to jest o tym, że często przygotowuję się do takich spotkań, po prostu siebie zasilam. Bardzo lubię, i to jest i przed, i po takie czynności bardzo mi służą, to jest chociażby wyjście na spacer z psem w naturę, gdzie naprawdę mogę skontaktować się, pochodzić. Bardzo lubię po zagajniku pobliskim sobie pochodzić, pooddychać powietrzem. Jak chodzę, to po prostu myśli mi się układają, jakoś robi mi się więcej przestrzeni, mogę skontaktować się z przyrodą, a w międzyczasie jakoś robi się jaśniej, przyjemniej i przypływają nowe jakby pomysły, takie zachwyty z powodu na przykład natury, czy słońca, czy chociażby jak rozmawia mój pies, jak się komunikuje z innymi psami, albo jak nie chce mnie słuchać w ogóle. To są takie, wiecie, takie momenty skupienia na czymś innym, uwagi czymś, to jest takie, na co nie mamy wpływu, a jednocześnie to jest, nie? I to jest też o tym, jakoś mnie przenosi do kawałka takich sytuacji, kiedy do bycia tu i teraz, tym co jest. To jest jednocześnie i odpowiedź na to, jak się przygotować, jak pracować, bo ja bym powiedziała nie pracować, tylko jak być z innym człowiekiem, ale jednocześnie później jak być sobą. I to jest dla mnie taki ważny element, że podczas spotkań ja jestem cała jestem z inną osobą. Ale jednocześnie to nie jest oczywiście tak, że ja zapominam, że mi się nie pojawiają różne myśli czy jakieś sytuacje, które mnie poruszają. W tym momencie na tyle już poznałam porozumienie bez przemocy i narzędzia empatii dla siebie i kontaktu ze sobą, że po prostu świadomie trochę wchodzę na poziom meta i widzę, że coś się dzieje, daję sobie empatię, to znaczy uznaję, że tak jest. To jest pierwsza obecność. Uznaję, że tak jest. Że ja to widzę. I jednocześnie z całą, że tak powiem, uwagą dziękuję, że to jest, odkładam. I to, co odłożone przez takie spotkanie często, to nie jest coś, co znika po spotkaniu. Więc to u mnie się kumuluje i jak po zakończeniu różnych spotkań mam tego ogrom w głowie odłożonego. I potrzebuję sobie czasu dla siebie, ze samą sobą. Na przykład na łonie przyrody bardzo lubię. Albo że po prostu sobie usiąść i zapalić świecę. Czy przy fajnej muzyce ulubionej. Czy jakimiś olejkami eterycznymi na przykład, bo to też bardzo lubię zapachy. I po prostu pobyć chwilę tak ze sobą. To po prostu dać czas, żeby się poukładało. To, co się zburzyło, się poukładało, a potem jeszcze sobie pooglądać, tak, co z tym, jak mówiłyście, rozmawiałyście o szakalach, to też jest o tym, nie? Że szakale też sobie pooglądać, o czym to jest dla mnie, co mnie to poruszyło i jaka jest nauka dla mnie z takiej mojej reakcji, z tego, co się zadziało, jak to na mnie wpływa, jak to w moim życiu funkcjonuje, obecne jest, że mogę sobie pooglądać. I jednocześnie to jest o tym, że się zachwycam, że jak inni mają inaczej. I to, że inni mają inaczej, daje mi większą pojemność, że tak jest, że życie jest różnorodne, jesteśmy bardzo różni i tak mamy. Jednocześnie możemy szukać tych połączeń, co nas łączy, gdzie jest to wspólne, na czym nam zależy, co jest istotne. Dlaczego się spieramy? Bo się zazwyczaj spieramy, bo na czymś zależy, nie? Tak. No właśnie, po prostu wiesz, twoja wypowiedź jest tak przebogata i mam tyle wątków takich, myślę sobie tak pierwsze co jakoś tak wybija się dla mnie bardzo z twojej wypowiedzi, co złapałam jako pierwsze, to jest taki wątek, że to jest naprawdę, to ma znaczenie, nie tylko to, co po, ale też to, co przed. Czyli, że jeżeli ja wiem, że będę prowadzić sesje, prowadzić mediacje, prowadzić szkolenie, warsztaty, to no, tam różne rzeczy się mogą wydarzyć, o których też sporo powiedziałaś, ale ważne jest, z jaką energią i z jakim dobrostanem ja w ogóle tam wejdę. I ty mówisz o spacerze, o byciu z naturą. No to jest tak, że wiadomo też z badań, że natura bardzo pozytywnie wpływa na nasz układ nerwowy i te wszystkie dźwięki, zapachy. Powiedziałaś też o olejkach eterycznych, ale w lesie mamy naturalne olejki eteryczne, prawda?
też i można sobie puścić na przykład, jak się nie może wejść do lasu, to sobie wyobrażam, że można sobie puścić z YouTube'a głosy lasu i ptaków, albo mieć olejek eteryczny w domu, ale jak można, no to wyjść. Że ta waga tego przygotowania, w ogóle z jakim zasobem ja wchodzę, że to jest naprawdę bardzo ważne, bo mam takie wrażenie, że pokutuje taki stereotyp. O, a propos natury to było. Twój pies postanowił też wypowiedzieć się. Zgadza. Dobra, ale bardzo mi się podoba właśnie, bo czuję, że twój pies teraz poczuł, że jest mowa o tym, co wiesz, jakoś włącza bardzo naturę i co chciałam powiedzieć, że tak, że pokutuje taki stereotyp, że dbamy o siebie to tak, że pójdziemy gdzieś, zmęczymy się i I to jest ważne, a ty tu mówisz taką ważną rzecz, że to jest niezwykle ważne, co zrobisz, bo wtedy po tego spotkania z ludźmi powiedziałaś, jestem cała dla ludzi wtedy, jestem cała z nimi, możesz być faktycznie cała z nimi, nie, albo próbować być i zauważać te momenty, kiedy nie jesteś z nimi i że to gruntuje, prawda, że to jakoś sprawia takie obecną, czyni cię dla nich. No i oczywiście, kiedy już jest to jest naturalne, to jest jakiś wysiłek i też warto coś dla siebie zrobić. I tu moją uwagę zwróciło, że mówiłaś o takich rzeczach, które też działają bardzo wyciszająco na układ nerwowy. Świeca, zapach, prawda? Olejek, coś takiego, co jakoś wycisza i tonuje. Słuchaj, Kasiu, a powiedz mi, bo my zapowiedziałyśmy naszym słuchaczkom i słuchaczom, że będzie o języku żyrafy. To jakbyś teraz do tego doświadczenia, o którym opowiedziałaś, co to wszystko ma wspólnego z językiem żyrafy i w ogóle z koncepcją żyrafy w porozumieniu bez przemocy, bo jest to jedna z takich kluczowych tam koncepcji, prawda? To jest nawet na książkach różnych wokół tematu porozumienia bez przemocy, na okładkach bardzo często są żyrafy. No to o co chodzi z tą żyrafą, a potem jak to spiąć z tym, o czym opowiedziałaś? No tak, to prawda to, co mówisz. W założeniu porozumienia bez przemocy i dlaczego Marshall Rosenberg wybrał żyrafę na metaforę, na symbol właśnie empatii, to jest to, że ma największe serce spośród zwierząt lądowych. I z taką miękkością i gotowością jest to zwierzę, żeby słyszeć drugiego człowieka, tak to łączy. Ma też długą szyję, czyli tak jest, można powiedzieć, z poziomu meta może coś zobaczyć w szerszej perspektywie. I też to jest o takim widzeniu nie tylko siebie, nie tylko siebie, tylko też widzieć szerzej. I trafiłam na takie określenie, nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale że żyrafa nie atakuje, broni się stojąc twardo na nogach. I to takie jest o tym, że stoimy w mocy, bez przemocy, ale ugruntowani właśnie. Że w takim połączeniu ze swoimi wartościami i tym, co jest tu i teraz, i szukamy tego, co jest ważne, istotne u innych osób, ale także jednocześnie u nas. Tak. No właśnie, bardzo ciekawe. Ja myślę, że metafory są takie nośne bardzo. I to, co powiedziałaś o sercu, o perspektywie, o ugruntowaniu, nie? To jest taka istota tego, czym jest język żyrafy, który też Marshall Rosenberg, twórca porozumienia bez przemocy, nazywa zamiennie z językiem życia. I to jest dla mnie też jakoś ważne, że jako pierwszym powiedziałaś o sercu, że ona ma ogromne serce, żeby podkreślić, że to jest też język serca. Mówi, że przede wszystkim, jakby to połączyć z perspektywą, no to, że uruchamiamy perspektywę serca, a nie perspektywę głowy. Tam królestwo jest języka szakala,
w głowie, prawda? Te wszystkie koncepcje, projekty, myśli, oceny, etykiety. To odsyłamy Was do tego, do tej rozmowy o języku szakala. Tam jest o tym więcej, jak to działa. Natomiast tutaj bardzo ważne jest, że ta żyrafa to jest filtr serca. I patrzenie przez w ogóle empatia, prawda? To też jest o sercu, o uczuciach, o potrzebach. I mam takie poczucie, że w tym, co ty opowiedziałaś, że przed chwilą, że to nie jest tak, że coś tu jest zaniedbane, prawda? Że wtedy, jeżeli patrzymy ugruntowani językiem serca, to możemy zadbać o innych, być innymi, ale też być ze sobą. Prawda? I jakby może nie wnosić tego od razu, ale mieć świadomość i później się tym zająć. To jak ty się zajmujesz językiem serca, sobą po tym, kiedy na przykład coś ci nie pójdzie, albo jesteś troszeczkę niezadowolona z siebie, albo tam wiesz, ten szakal coś tam podszczekuje z boku, a mogłaś lepiej, a mogłaś inaczej, a mogłaś innego słowa użyć, a mogłaś coś innego powiedzieć, a nie byłaś wystarczająco efektywna. To jak żyrafa do tego? No Jak ona tym sercem go... ten szakal, wiesz, że to jest o tym, że jakoś chciałby mojej efektywności, a ja jednocześnie życie jest takie, jakie jest i zdarza się, i to, co się zdarzyło, jeszcze nie odstanie, więc z drugiej strony po co się tym przejmować? I jednocześnie z zaufaniem, że tyle, ile wniosłam, albo tyle, ile się zadziało w tej przestrzeni, to było wystarczające, żeby wnieść to życie, żeby się poruszyło, że to jest połączenia. Trochę chcę nawiązać do tego, co powiedziałaś, że żyrafa jest o sercu, ale dla mnie jest też równocześnie o umyśle. Że to jest tak, że przez to serce do umysłu, że uwzględnia, że te myśli są myślami i że one o czymś informują. Już takie cały czas sprawdzanie, o czym one są. Jednocześnie uznawanie, że tak mamy, bo jesteśmy ludźmi, po prostu. Zmienia się nam. Mamy różne stany emocjonalne, psychiczne w danym momencie. I na tyle, ile możemy, radzimy sobie z tym, co jest. Czyli jeżeli na przykład dzisiaj ja prowadziłam sesję dla mojego klienta, który jest wypalony zawodowo, powiedzmy, i miałam takie poczucie, i rzeczywiście ten klient jest w takim trudnym momencie, takim, że to nie jest czas na rozwiązania, a jednocześnie tylko właśnie bardziej na okazanie mu empatii, a jednocześnie miałam takie poczucie, że on by chciał rozwiązań. No i wtedy, wiesz, ja wychodzę z takiej sesji z takim poczuciem, kurczę, no jakby widzę, że on potrzebuje empatii i jednocześnie gdzieś tam mogłabym dać mu więcej rozwiązań, bo on deklaruje, że chce rozwiązań, to jest kontekst biznesowy, no to mogę sobie tak myśleć, kurczę, nie dałam rady, nie? Powinnam to jakoś tak zakombinować. Wiesz, te wszystkie myśli, które potem mamy w głowie po takiej sesji, jak ja ze sobą o tym rozmawiam, no to wiesz, wiemy to jest, że ludzie się zadręczają tym. Ja mogłabym, wiesz, dzisiaj przy każdej okazji, ojej, nie dałam rady, źle zrobiłam, prawda, nie poszło, będzie niezadowolony, nie wróci. Okej, słyszę. I właśnie słyszę twoje myśli. Jednocześnie słyszę to, jak bardzo chciałabyś mu pomóc, jak bardzo chciałabyś go wesprzeć i jak bardzo też widzisz, że on nie jest w tym miejscu, któremu służy. On też zauważyłaś, że idzie w rozwiązania, a bardziej by mu posłużyło bycie przy nim i empatia. I to, co dla mnie jest ważne, to jest pierwszy krok z 4 kroków. Nazywanie tego, co jest. Że ja widzę, że ty naprawdę jesteś w poruszeniu i bardzo byś chciała. Ja widzę, że on też bardzo jest w poruszeniu i bardzo by chciał już rozwiązań. Tak. I uznanie. I zobaczenie tego, że tak jest. W tym momencie tak masz. I to jest właśnie język żyrafy? To jest język żyrafy? No, Słucham? Jak myślisz? Nie wiem, czy to nas zbliża, czy nas oddala, bo dla mnie to jest o tym. Język żyrafy nas zbliża. Czy jesteśmy bliżej siebie, jak to mówię, czy wręcz przeciwnie? Wiesz, teraz trochę dajemy tutaj taką próbkę w ogóle tego, jak pracować ze sobą albo z kimś po takim doświadczeniu. Ja myślę, że ja to
jak ty to mówiłaś, to odczuwałam, nadal czuję taki trochę rodzaj ulgi, jakiś taki poczułam, że odetchnęłam głębiej i po tym poznaję, że to jest, ja po tym poznaję, że to jest język żyrafy, bo ja język szakala poznaję w sobie po tym, że to jest napięcie, prawda? Napięcie, napinam się, wymagam od siebie. A tutaj poczułam taki, wiesz, okej, to wystarczy, nie? To jest okej, to jest okej. No to ja potem poznaję, że to jest język żyrafy. Po odczuciu z ciała, takim właśnie głębszym wdechu, że się rozluźniam. Tak. To jest o tym? Tak możemy to, tak Myślę, to... że ja to też tak czuję, tak to odbieram i tak to słyszę od innych. Mhm, I jednocześnie mam dużo zaufania dla procesu, jak to się mówi w mediacjach, że, mhm, że to, co ma się zadzieć, to się zadzieje i przyniesie efekt. I to też jest w coachingu, że bardzo często zatrzymanie jest też pracą, jakimś sprawdzeniem, mhm. że cisza jest błogosławieństwem dla mnie, żebyśmy mogli złapać kontakt trochę na chwilę chociaż ze sobą. Nawet posłuchać tego, co mówię, albo tego, co słyszę, jak to we mnie ląduje, jak się do tego chcę odnieść, żeby nie zagadywać za mocno. Tak, teraz też jakoś cisza we mnie rozgaszcza się właśnie. I tak, wiesz, też przyciąga mnie to, że użyłaś słowa kontakt. I mam poczucie, że to też jest bardzo język żyrafy, że ja robię tą ciszę, robię to zatrzymanie, żeby złapać kontakt, a kontakt mi daje perspektywę. I jak przypominam sobie też takie doświadczenie właśnie, w którym ty mediowałaś pomiędzy mną a dwiema moimi koleżankami, to sobie teraz to tak układam, że to, że ty wprowadzałaś język żyrafy, język życia, język serca, we mnie sprawiało, że miałam szerszą perspektywę, że mogłam też popatrzeć na siebie, ale też na inne osoby, że wiesz, nie miałam tak tylko naprawdę. I to jest coś, co myślę, że po stronie mediatora, czy w ogóle osoby wspierającej, to jest duża praca, którą ta osoba wykonuje, nie? Na rzecz innych. Więc ważna, satysfakcjonująca i jednocześnie taka, po której też trzeba albo warto odpocząć. Mhm. Słuchaj, Kasiu, jeszcze chciałam z tobą poruszyć taki temat wokół języka żyrafy, który no tak, żeby było tak właśnie różne perspektywy, nie? Bo tutaj sporo mówimy to słowo jakoś perspektywy, różne perspektywa, szeroka perspektywa. My tutaj sporo mówimy o tym, że możemy posługując się językiem żyrafy, jako osoby wspierające innych, wspierać sami siebie, rozmawiać tym językiem ze sobą. Ale przecież ważne jest bardzo, żeby osoby, które wspierają innych, nie były same, tylko żeby też miały jakieś wokół wspierające stado. To jak wtedy może działać język żyrafy? Kiedy na przykład ja mogę porozmawiać tym językiem ze sobą, po tym jak jestem zmęczona, czy jakoś czuję się obciążona, ale mogę poprosić ciebie, żebyś ty porozmawiała ze mną, nie? To jakbyś mogła tutaj trochę o tym powiedzieć, jak ty to robisz, jak to robić. Tak, właśnie o to chodzi, że to nie jest tylko sama dla siebie. Nie jestem Zosią Samosią, która żyje w planecie bez ludzi, dla ludzi tylko i ja mnie nie ma, więc to jest też o dbaniu o siebie i że ja faktycznie chętnie, bardzo często sięgam po kontakt, po empatię do innych żyraf, zwłaszcza jak się jakieś rzeczy dzieją trudne, ale jednocześnie bardzo lubię też dzielić się tym, co jest fajne, więc to jest o jakimś procesie świętowania i opłakiwania. Jedno w drugie jest połączone, więc chętnie sobie, że tak powiem, po takich różnych sesjach biorę empatię, jakby i jednocześnie wyrażam się, jak mi było z tym, co się tam działo. Tak jak powiedziałam, że odkładam, ale to nie znaczy, że ja nie mam wobec tego jakiegoś nastawienia. Bardzo często coś mnie porusza i mogę mieć
wobec tego sprzeciw i jednocześnie bardzo liczę na to, że może nie, raczej, że tak powiem, może to jest o tym, że raczej nie liczę na to, że ktoś mnie zrozumie z osób, które ja wspieram, ale na pewno osoby, na które mogę liczyć, są dla mnie bliskie i na pewno zrozumieją, o co mi chodzi, bo mają podobne doświadczenia do moich, no i widzą, że życie jest różne i że różnie odbieramy rzeczywistość. To jest właśnie na temat odbierania rzeczywistości przez nas, że coś nam nie pasuje, albo jakoś mamy wartości, jakieś preferencje, jakieś przekonania, które nam służą, albo nie. I to jest też moment, żeby sobie oglądać, nie? Że coś mnie poruszyło w jakimś spotkaniu, to ja to sobie chętnie pooglądam z inną osobą, z inną żyrafą, mogę powiedzieć, żyrafą mówię. No bo właśnie o to chodzi, żebym mnie wysłuchała, żeby naprawdę, żebyśmy doszli do tej istoty, co tak naprawdę mnie w tym poruszyło i co jest tym ważne i służy życiu mojemu i innym. Tak, i to jest z takiego miejsca bardzo lubię mówić o wyrażaniu siebie i jeszcze bardziej bym powiedziała, bardziej angielskie słowo odpowiednik mi do tego pasuje, to jest scary honesty, czyli taka naprawdę szczerość, nawet przerażająca momentami, z takiego najgłębszego, najdelikatniejszego miejsca, ale że naprawdę mogę to powiedzieć, nie? Że Tak. mogę zapłakać nawet. Tak, no właśnie. I też słyszę, że właśnie, że żyrafa znajduje oparcie w innej żyrafie, że czasami właśnie jak jesteśmy w sytuacji, jesteśmy osobą pomagającą, wspierającą, to nie wszystko możemy powiedzieć i też zarządzanie też czasami tym, że ktoś mówi coś, co nas jakoś odpala, prawda, jest dla nas trudne, bo jest niezgodne z naszymi wartościami, z naszym światopoglądem, też zużywa naszą energię i potem potrzebujemy kogoś, żeby to wyrazić, żeby się wyrazić, właśnie nawet tą tak szczerze, może już nawet niekoniecznie językiem żyrafy, ale ta druga żyrafa posłucha tego z perspektywy żyrafy i to jest transformujące, prawda? I to jest bardzo transformujące. No właśnie, wiesz, to mnie kieruje w taką stronę, że myślenia, że żyrafa to nie jest tylko ta, która słucha, która podejmuje decyzję, będę słuchać z empatią, ale to jest też ta, która mówi, prawda? Też wyraża się jasno, klarownie. Możesz coś więcej powiedzieć o tym, no bo zobacz, jeżeli ona mówi, jak mówimy po polsku, to mamy do tego, tak w dużym uproszczeniu, tak, ale mamy jakieś słówka i mamy jakąś gramatykę, nie? I kombinacja słówek i gramatyki daje nam to, że możemy się porozumieć w języku polskim. To żyrafa, kiedy ona mówi, kiedy się wyraża, to jakie ona ma słówka, jaką ona ma gramatykę do tego? Jaką ma słówkę, gramatykę? Nie wiem, powiem szczerze, tak bym powiedziała, no ale najprościej byłoby powiedzieć, że szczerość, że to jest o tym, że jakoś nazywanie tak najbliżej jak to jest faktów uwspólniania, czyli pierwszy krok obserwacji i odnoszenia się, jak to wpływa na samopoczucie, na stan emocjonalny i z jakimi wartościami to łączy. I najczęściej tych żyrafy, można tak powiedzieć, no już osoby, które praktykują, mają zintegrowane podejście porozumienia bez przemocy, szybciutko czytają wartości, które wybrzmiewają z ust innych i jednocześnie czasami mają dużą niezgodę na to, że ta wartość nie wybrzmiewa, że zakrywamy jakimiś innymi słowami, że szybciutko rozkopują i jednocześnie sprawdzają i chcą sprawdzić, czy naprawdę to o to chodzi, czy to jest dla nas wspólne, czy to jest istotne. I jak możemy o to zadbać, to jest 4. krok. Jak możemy o to zadbać, to jest prośba. Jak ja mogę prosić Ciebie, albo jak mogę prosić siebie o to, żebyśmy coś z tym zrobili na przykład. W jaki sposób szukanie rozwiązań dopiero w tym momencie. I jednocześnie jak to się nie dzieje, że jakoś wchodzimy w te ścieżki mentalne, etykiet, teatrów mentalnych, filmów, które tam się nam tworzą i nakładamy warstwa na warstwę z naszych wyobrażeń, albo nawet trudnych doświadczeń, ale jednak nakładamy tego coraz więcej, to powiedzieć stop, zatrzymajmy się,
Czy naprawdę o to Ci chodzi? Jaka jest Twoja prośba? Co byś chciał wyrazić? O co Tobie, na czym Ci najbardziej zależy w tym momencie, nie? Poza tymi Czyli słowami, które już wymiewają. no właśnie, czyli z tego, co mówisz, to ja tak słyszę, że jest pewna ścieżka, czyli ta gramatyka, jak ja to nazywam, jest słownictwo, tak? Język faktów, uczucia, potrzeby. Ja na przykład jak pracuję z grupami, ale też ze sobą, jak rozmawiam, czy w ogóle to lubię mówić, że to są takie listy słówek, lista uczuć i lista potrzeb, którą Rosenberg stworzył. To jest właśnie, że to tak jak uczymy się angielskiego i mamy listę słówek, to tak samo to jest lista słówek. Jak rozmawiać z innymi i ze sobą tym językiem, a gramatyka, no to jest ta kolejność, prawda, że najpierw fakty, potem uczucia, potem potrzeby, a dopiero na końcu jest ta prośba i jak ty to powiedziałaś, to tak myślę, że to jest pewien środek te słówka, ta gramatyka, ten język, to jest pewien środek do tego, żeby wesprzeć siebie w zrozumieniu tego, o co naprawdę mi chodzi. Prawda? I o co naprawdę ja chcę poprosić. Czasem kogoś, czasem siebie, mam prośbę do siebie, żeby już nie robić więcej czegoś, albo już nie mieć więcej klientów, bo to wystarczy, bo to mnie przeciąża, albo żeby inaczej coś zrobić następnym razem, zaplanować to, poprosić kogoś o empatię. Tak, chociażby. Empatię, wsparcie, bo to jest chyba też taki dla mnie istotny czynnik, że osoby, które pomagają, zapominają, że mogą same poprosić, że one chcą, że z bogactwa tego, jak dużo jest osób proszących, chcą wszystkim pomóc, jednocześnie czasami nie zapominają, że ta pojemność jest ograniczona i że to jest pierwszy odruch, to jest słuchanie, a czasami trudno jest powiedzieć, już nie mam pojemności, już dzisiaj nie wysłucham kolejnej osoby. No właśnie, czyli postawić granicę, tak? Tak. Jesteś żyraf, czy właśnie, to jest pytanie takie do ciebie, czy to jest żyrafa, kiedy jesteś po całym dniu albo tygodniu, dzisiaj jest piątek, to rozmawiamy w piątek, to tak kontekstowo powiem, i w piątek jestem po całym tygodniu, jestem bardzo zmęczona, uwielbiam porozumienie bez przemocy, uwielbiam tą koncepcję i chcę już tylko odpoczywać. I dzwoni do mnie koleżanka, która też jest żyrafą i miała ciężki tydzień i mówi, słuchaj, potrzebuję trochę empatii. No to teraz jak ja powiem, słuchaj, dzisiaj jestem tak zmęczona, że potrzebuję tego popołudnia dla siebie i dzisiaj nie dam ci empatii, to nadal jestem żyrafą, czy ja już przestaję wtedy być żyrafą? No jak myślisz? Ja myślę, że to oczywiste i zrozumiałe, że tak, że powiedz, tak, słyszę Cię, że naprawdę jesteś zmęczona i ja też jestem zmęczona dzisiaj i nie mam, i totalnie padam z nóg i nie mam uwagi w ogóle. To nie muszę mówić, że nie mam, ale po prostu, że ja nie jestem w stanie. Ja wiem jednocześnie, że nie będę miała dla Ciebie pojemności. Nawet uwagi dla Ciebie, tak jakbym chciała. Więc może umówmy się na jutro, a może poprosić kogoś innego, żeby Cię wysłuchał w tym momencie, nie? No właśnie, to bardzo ważne, bo mam takie poczucie, to o czym powiedziałaś, tak, że jako osoby pomagające, wspierające mamy taki po prostu, jesteśmy jakimś workiem bez dna tej empatii, tam można jeszcze głębiej sięgnąć i jeszcze się wygrzebie trochę tej empatii, no ale to się zawsze koniec końców dzieje kosztem nas samych, prawda, albo też kosztem drugiej osoby, bo jeżeli ja jestem totalnie bez zasobów i tak wiesz, nie szczerze ze sobą powiem, dobra, no to mów, ale ja Cię w ogóle nie słucham. Tak. Prawda? Wyłączam się co chwilę. Z ostatnim moim warsztatem, na którym oglądaliśmy i sprawdzaliśmy słowa Marshalla, w których mówił, że ludzie, chyba nie podam dokładnie, ale że ludzie nie lubią być zagadywani. Lubią, jakby im się przerywa, kiedy nie ma tej energii, relacji, kontaktu. Wolą, żeby przerwać i zatrzymać tę rozmowę, aniżeli udawać, że się słucha. To bardzo ciekawe, że powiedzieć o przerywaniu, bo dokładnie też o tym teraz pomyślałam, że to było dla mnie takie nowe w porozumieniu bez przemocy. Jak zrozumiałam, że zawsze przerywanie jest niekulturalne, nieuprzejme, nie można mówić, a jak zgłębiałam tą koncepcję, to na jednym ze szkoleń ten temat był położony na stole i zrozumiałam, przerywanie jest cudowne, może być cudowne właśnie, że to jest bardzo też o szczerości żyrafy,
prawda? Bo i tak cię nie słucham, i tak cię nie słucham. Więc to jest też forma jakiegoś nawiązania kontaktu, prawda? Takiego szczerego powiedzenia, nie mam dzisiaj pojemności, potrzebuję dzisiaj dla siebie. Sama się zastanawiałam, do kogo zadzwonić po empatię, nie? Tak. Jest naprawdę dzisiaj. Na szczęście, wiesz, tak sobie myślę, że kurczę, super, że jest dużo żyraf na świecie i mam nadzieję też, że ja mam też taką ideę, że dzięki temu, że rozmawiamy tutaj o tym bardzo praktycznie, rozmawiamy o naszych doświadczeniach w kontekście języka żyrafy, to, że będziemy puszczać tego żyrafiego wirusa pozytywnego bardzo w świat i że więcej osób zainspiruje się do tego, żeby być żyrafą wobec siebie, ta żyrafa do wewnątrz, ale też wobec innych, nie? Nie tylko słuchając i okazując empatię, ale też jasno komunikując, stawiając granice, że to jest naprawdę okej, bo nic dobrego z tego nie wynika, że nie stawiamy granic. Kasia, czy ty byś jeszcze chciała od siebie coś dodać? Ja ciebie o coś nie zapytałam, takiego, co uważasz, że jest ważne, żeby powiedzieć w kontekście tematu, o którym rozmawiamy, języka żyrafy, to proszę, czas dla ciebie. Zastanawiam się, czy coś jest. Na razie wydaje mi się, że jakoś wypełniłyśmy, ale to jest też o tym właśnie, że teraz rozmawiamy, nam się wydaje, że wszystko jest powiedziane, a czasami coś przychodzi jeszcze później i że jednocześnie możemy się jeszcze skontaktować i przekazać to tej osobie, nie? To jest też dla mnie też taka nauka, że ten czas nie jest ograniczony i możemy rozmawiać wiele razy, podchodząc do tych samych tematów. To jest chyba też o tym, nie? Że to niespieszność jest istotą. Tak. Czyli my tutaj rozmawiamy i tak ja słyszę, że cały czas praktykujemy też, nie? Nie śpieszymy się, nie mamy takiej ambicji, żeby ogarnąć to wszystko. Chcemy się podzielić jakimś fragmentem naszego doświadczenia, jak my to, czego się nauczyłyśmy o języku porozumienia bez przemocy, co my z tym robimy i jest wiele źródeł, z których można zaczerpnąć więcej. Jest wiele książek na polskim rynku, które autorstwa Marszala Rosenberga, są wspaniałe warsztaty, między innymi te, które ty prowadzisz, są kręgi kobiet, na których można praktykować. Nie jest jakby takich, teraz jestem, wiesz, w takim miejscu, którym po naszej rozmowie, bardzo żywym, którym zauważam, jak wiele sposobów jest na to, żeby praktykować, uczyć się, doświadczać języka żyrafy, że naprawdę nawzajem oferujemy sobie wiele możliwości. Tak, tak. I to mnie łączy z taką moją wewnętrzną myślą, ideą w ogóle dzielenia się porozumieniem bez przemocy, że aby łączyć ludzi, właśnie żeby powstawały takie wspólnoty rozmawiania i dzielenia się tym, co ważne, istotne, głębokie, może delikatne, ale jednocześnie wymaga ujawnienia, żebyśmy mogli sobie troszkę, jak to trochę mówi, wytrząsać z głowy te niefajne myśli, żeby zrobiło się miejsce na więcej. Na fajne. Na fajne, tak, żeby docenić to, co jest, mamy fajnego, nie? Bo bardzo, bardzo, bardzo przyklejamy się i sklejamy, nakładamy jedno na drugie, do gorszego jeszcze lepsze, jeszcze gorsze dokładamy, a jednocześnie, jest potrzebny czas, żeby to oczyścić, żeby to wypłynęło gdzieś. Tak. Tak. Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, jeżeli jest tak, że troszeczkę dzisiaj sobie wytrząsnęliście, jeżeli przy nas, przy tej rozmowie, trochę takich myśli niefajnych i zrobiliście miejsca na fajne, to super, naprawdę, to byłby bardzo pozytywny efekt, tego wam bardzo serdecznie życzymy i no bardzo zachęcamy do tego, żeby na różne sposoby, właśnie niekoniecznie w książkach, rozmawiając, doświadczając, zgłębiać, sięgając po to, prawda, zgłębiać język żyrafy. Dziękuję. Bardzo dziękujemy i Kasiu, ja tobie bardzo dziękuję za żywą, prawdziwą, inspirującą rozmowę i do zobaczenia na szlaku żyrafim, na ścieżkach żyrafich. Dzięki Maciu, kochana, tak. Bardzo ci dziękuję. I doceniam to, co mówisz, bardzo. Jakoś biorę do siebie i będę to pielęgnować.